Czy pamiętacie, jak wyjeżdżając poza miasto, gdy byliście jeszcze młodzi, patrzyliście przez okno samochodu waszych rodziców i widzieliście krowy, które pasły się na łące? Ja pamiętam. Widok ten zawsze sprawiał mi radość. Zielony pejzaż upstrzony czarno-białymi plamami przypominał mi amerykański film, w którym ludzie uciekali z więzienia i biegli przez pole kukurydzy. I nawet jeśli nie znacie tych widoków lub o nich zapomnieliście, to nie bójcie się. Są firmy, marki, sklepy, które nie pozwolą wam o tym zapomnieć. Powiedzą, u nas nadal tak jest. Krowy skubią trawę, wygrzewają się na słońcu i leżą na kanapie. No i z mleka są jogurty, sery i wafelki, więc skup się i zapamiętaj. Pij mleko, będziesz wielki. Czyżby? Słyszeliście kiedyś powiedzenie, krowę trzeba wydoić, bo ją będzie bolało? Ja słyszałem. Zastanawiam się jednak, czy słyszeliście kiedyś o tym, że to my sami doprowadziliśmy krowy do sytuacji, w której dają dziennie 20, 30, a nawet 60 kg mleka. Prawie 4,5 tysiąca kg rocznie. Co jednak z tymi łąkami, słońcem i sielskim życiem? Teraz krowy muszą się mierzyć z brakiem słońca, brakiem swobody i okazjonalnym biciem. Choć to wyjątek, przynajmniej taką mam nadzieję. Trudno to sprawdzić, bo z okna samochodu nie widać już krów. Nie widać, co tam się dzieje. Teraz żyją za wysokimi murami, żebyśmy, wiecie, nie widzieli, że z reklamowego obrazka zostało niewiele. Ustawione w ciasnych boksach, żeby łatwiej nad nimi panować. Zamiast trawy, betonowa podłoga, która nie jest kanapą ani fotelem, ale przecież beton, jak pewnie się domyślacie, nie sprawdza się dobrze na plakatach, kartonach i ulotkach. A łąki? Krowy nie wychodzą na zewnątrz, bo to strata energii, a strata energii to strata pieniędzy, a strata pieniędzy to sprawa niedopuszczalna. Niedopuszczalna. Zwierzę jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. Więc z szacunku do tych zwierząt człowiek sztucznie zapładnia młodą krowę, żeby po 9 miesiącach ciąży niemal natychmiast odebrać jej dziecko, cielaka, który jeśli tego będzie chciał los, po krótkim życiu trafi pod nóż. Ochrona? Nie bądźmy zabawni. Robimy tak, żeby chronić siebie, a jedyne usprawiedliwienie, jakie mamy, to fakt, że chcemy, by nasze czerwone mięso nie było zbyt czerwone. I powiesz, ale przecież ja tylko piję mleko. To nie jest moja wina, że zabijają zwierzę, dzięki któremu to mleko istnieje. Chwila, to są podstawy biologii. I przed tym właśnie nas chronią, żebyśmy nie zobaczyli, jak w tym względzie jesteśmy do siebie podobni. A opieka? Przecież krowy mają dach nad głową. Może cierpią po odebraniu cielaka, ale nie muszą się przejmować. Już po kilku tygodniach znowu są zapładniane, znowu dają mleko i znowu urodzą. I znowu odbierze im się cielaka. I znowu. I jeszcze raz. Kiedy to się kończy? Po 5-6 latach? Krowa, a raczej to, co z niej zostało, skóra, kości, powykręcane nogi, chore wymiona, wyeksploatowana do granic możliwości, w końcu zasługuje na konstytucyjne poszanowanie życia jako karma dla zwierząt.